Siemanko, pozdrawiamy z pięknej Tajlandii. W tym odcinku zdradzimy Wam parę rad, jak zamieszkać w tym cudownym kraju. Dowiecie się, jak załatwić sprawy wizowe, jak można tutaj po prostu wynająć mieszkanie długoterminowo, na co się trzeba przygotować i wiele więcej. Także zapraszamy na odcinek. Oglądajcie dalej. No to dobra, na początku najważniejszą sprawą, jak można zamieszkać w tym oto cudownym miejscu, mieć na co dzień plażę, piękną pogodę. Dobra, dzisiaj akurat jest parę chmur, ale normalnie piękną pogodę, pyszne jedzenie, pyszne tajskie jedzenie, które jest moim najlepszym jedzeniem po prostu na świecie. To najlepsza i najsmaczniejsza kuchnia. Oczywiście jak dla mnie, każdy może mieć inne zdanie i żyć po prostu w tym spokojnym kraju. Powiem Wam, że najważniejszą sprawą jest to, żeby chcieć wyjechać. Żeby się nie bać wyjechać, bo do jakiego kraju obojętnie byście wyjechali, na początku trzeba postawić pierwszy krok i zdecydować się na to. I to jest najważniejsze. Że zaczynamy odcinek, powiem Wam dokładnie, jak wyglądała nasza sytuacja z wyjechaniem do tego kraju, przez co musieliśmy przejść. Ale opowiem o tym, jak tutaj pracowała, ja Wam powiem, jak zarabiam pieniądze online, no i dodatkowo, jak wyglądają sprawy wizowe. Także oglądajcie, bo myślę, że po tym odcinku może nie jedna osoba, może parę osób, ktokolwiek zdecyduje się, żeby właśnie zamieszkać w tym kraju. No dobra, Ala, powiedz, kiedy zdecydowałaś się, że chcesz wyjechać i zamieszkać właśnie w Tajlandii? Dobra, to ja jeszcze tylko z góry muszę przeprosić za mój głos, ale niestety klima w Tajlandii właśnie tak często działa, że zawala zatoki. Ja już wiedziałam, jak przyjechałam na wakacje w 2017 roku to było. Bardzo mi się spodobała Tajlandia i wstawiłam nawet taki post kiedyś, że muszę tu kiedyś zamieszkać, że nie mogę mieszkać w Europie, że muszę mieszkać w Azji. I ja wiedziałam, że ja chcę mieszkać w Azji, ale jeszcze nie miałam sprecyzowanego konkretnego miejsca, że to będzie Tajlandia. No i w tych bardzo ciężkich czasach tej choroby globalnej stwierdziłam, że no nie ma już na co czekać. Trochę taki szalony moment, bo już, albo może w ogóle właśnie nie chcę za długo, jak uznasz, że to jest za długie, to mi po prostu pokaż, dobra? Opowiadaj. Chciałam skończyć studia w Polsce i dopiero później się przeprowadzić, ale skoro przyszła już ta choroba, miałam studia online, to stwierdziłam, dobra, rzucam wszystko, rzucam pracę, no, totalnie jakby zmieniam swoje życie i przyjeżdżam do Tajlandii. Pierwotnie w ogóle to miał być jeszcze Wietnam, bo bardzo mi się Wietnam podobał, ale teraz dziękuję po prostu losowi, że trafiłam do Tajlandii jednak, bo zdecydowanie bardziej wolę mieszkać w Tajlandii. No więc z racji tego, że to były takie ciężkie czasy, to moja przeprowadzka była bardzo ciężka, naprawdę. Cały czas się wszystko zmieniało, ja musiałam cały czas trzymać rękę na pulsie, trzeba było mnóstwo rzeczy zrobić, żeby tutaj przyjechać, mnóstwo wymagań spełnić. Nie wiem, czy mogę mówić to słowo na kwa. Nie mogę, no to chciałam być w zamknięcie 11 dni, a i tak miałam farta, bo to było tylko przez miesiąc, bo normalnie było chyba 16 i za to w ogóle też zapłaciłam za te 16 dni, ale ostatecznie tam przez chwilę się zmieniło, że 11, a jak wyszłam z tego zamknięcia, to znowu wróciło do 16. Więc naprawdę byłam bardzo taka, jak to się mówi, zmotywowana, żeby się tutaj przeprowadzić. Przyjechałam tutaj kompletnie z niczym, nie znałam tutaj nikogo, nie miałam tutaj żadnej pracy, miałam trochę oszczędności odłożonych na to, ale to nie były jakieś oszczędności, co nie wiem, które by mi pozwoliły na długie życie tutaj, tylko po prostu takie, powiedzmy, na taki pierwszy miesiąc. No i po prostu tak się zawzięłam, że ogarnęłam sobie tu wszystko. Mimo że to były takie ciężkie czasy, znalazłam pracę. Później? O pracy później? A, dobra, o pracy. O pracy będzie później, będzie dobra. Jak tu zarabiać. Okej, no więc ja się po prostu tak jakby zebrałam, tak wszystko i to jest właśnie też
fajna rada i taki fajny, może nie wiem, taka fajna historia dla ludzi, którzy myślą, że bo mi jest łatwiej, bo nie wiem, zarabiam online, na Instagramie i tak dalej. Nie, ja tu przyjechałam, ja działałam na Instagramie, ale ja z tego nie zarabiałam ani nic, żadnej złotówki, nie wiem, czy miałam, nie miałam chyba jeszcze wtedy żadnych współprac, ani nic. Aczkolwiek prowadziłam swój Instagram aktywnie, ale to nie było moje źródło dochodu absolutnie. Także... No dalej, nagrywasz? Nagrywasz. Także myślę, że to jest też fajna opcja dla kogoś, kto po prostu chce zmienić swoje życie i się tu przeprowadzić. Ja jestem przykładem, że się da, że nie tylko jak masz, nie wiem, zasięgi, pracujesz online, aczkolwiek wiadomo, że tak jest łatwiej, ale można śmiało tu przyjechać i tutaj szukać pracy na miejscu. Piotr, co robisz? A nic, właśnie włączyłem Surfsharka, czyli VPN-a, który pomoże mi w Somalii, bo w Somalii na pewno bardzo dużo stron będzie zablokowanych, będę miał pewnie problem z używaniem internetu. Także Surfshark na pewno pomoże mi tam przekierować moją lokalizację na Polskę, będę mógł sobie elegancko Netflixa oglądać, otwierać inne strony i nie będę miał z tym żadnego problemu. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Surfsharka możecie bardzo prosto używać. Instalujecie sobie aplikację, dajecie szybkie łączenie na Polskę i zaraz powinno być gotowe. Mimo tego, że teraz jestem w Tajlandii, mój komputer działa tak, jakbym był po prostu już w Polsce. Dodatkowo też musicie wiedzieć, że Surfshark działa na telefonie, także gdziekolwiek nie pójdę, nie będę się logował, to moje dane są zabezpieczone. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Przy zakupie, przy logowaniu w jednym koncie możecie używać go na 4 urządzeniach. Dodatkowo mam dla Was dwie fajne akcje. Po pierwsze, Surfshark zwróci Wasze pieniądze do 30 dni, jeśli po prostu nie spełni Waszych oczekiwań. A druga sprawa jest taka, że przy użyciu kodu PAJAK, nie pająk, PAJAK, pamiętajcie, bez polskich znaków, dostaniecie 3 miesiące gratis. Także serdecznie zapraszam do skorzystania. Na dole macie link. Dobra, moja cała przygoda z Tajlandią zaczęła się w sumie w 2011 roku, kiedy pierwszy raz wyjechałem do Tajlandii. Przyjechaliśmy typowo tutaj z bratem z Irlandii, wylecieliśmy z naszymi dziewczynami. Przyjechaliśmy sobie potrenować na 3 miesiące. I wtedy to była taka akcja. Wiecie, ja tam byłem z geografią na bakier. Ja nawet 2 tygodnie wcześniej dowiedziałem się w ogóle, gdzie jest Tajlandia. Stwierdziliśmy 3 miesiące wcześniej, że lecimy do Tajlandii, a nawet nie całkiem wiedziałem, gdzie ona jest. Dopiero później sobie posprawdzałem wszystko. Jak zobaczyłem to 2 tygodnie wcześniej, gdzie to jest, to mówię, wow, ale fajnie będzie. No i przylecieliśmy tutaj trenować i po 2 tygodniach, jak tutaj byliśmy, to po prostu totalnie się zakochaliśmy w tym kraju. Stwierdziłem, że kiedyś muszę się tutaj wyprowadzić. A ja mam tak w swoim życiu, że jak coś sobie powiem, to staram się to realizować. No i tak się stało. W 2018 roku odłożyłem sobie trochę pieniędzy, miałem akurat tyle gotówki, że wystarczyłoby mi na pół roku, żeby przeżyć. Miałem pół roku, żeby wymyślić coś, na czym będę mógł zarabiać. Miałem wtedy tak, że 2,5 tysiąca miesięcznie musiało mi wystarczyć na życie. Podkreślam, że byłem tu jeszcze ze swoją dziewczyną. To nie było takie proste, żeby to wystarczyło. Skuter miałem akurat swój, bo sobie kupiłem takiego totalnego złoma. Brat mi załatwił go wcześniej. Mieszkanie mieliśmy za 1200 zł. No i reszta musiała wystarczyć na jedzenie, na takie inne wydatki, na 2 osoby, podkreślam. Dało się to robić, udawało nam się to. Mieliśmy dużo takich jakichś różnych sosów i tak dalej do mięsa z Polski. Kupowaliśmy ryż w workach 10-kilowych, do tego po 2 piersi z kurczaka i praktycznie codziennie jedliśmy to samo. Ale dało się, ja po prostu byłem tak mocno w to wpatrzony, tak mocno chciałem tego, chciałem żyć tutaj w tym kraju, że stwierdziłem, że musi się udać. No i po paru miesiącach wyjechaliśmy tutaj, założyliśmy kanał na YouTubie, wspólnie oczywiście nic z tego nie wyszło i po paru miesiącach poznałem Borysa. Borys pomógł mi założyć oczywiście kanał Podróże Wojownika, za co serdecznie dziękuję i ten kanał zmienił wszystko. Teraz praktycznie, wiadomo, żyjemy tutaj bardzo dobrze. Już po 6 latach bycia tutaj wszystko ułożyło się tak, że nawet nigdy w życiu się nie spodziewał, że tak będzie. Zarabiam oczywiście z kanału plus jeszcze innych rzeczy, ale chciałbym powiedzieć do tych ludzi, którzy zastanawiają się, czy spróbować, że nie wiadomo, czy to wyjdzie i tak dalej. No, jak nie spróbujecie, to się nie dowiecie. Pamiętajcie, że jedynie najgorsza rzecz, która może się stać, to po prostu może się nie udać i wrócicie po prostu do swojego życia, odłożycie znowu pieniądze i znowu wyjedziecie i znowu będziecie próbowali. To jest taka złota rada po prostu moja, że trzeba próbować. Jeśli nie będziecie próbowali, nigdy nie dowiecie się, czy było warto i czy się uda. Ja po czasie już byłem naprawdę
tak załamany, jak ja wiedziałem, że mi się kończą pieniądze, że wiedziałem, że nie mam żadnych perspektyw, żeby podjąć tutaj pracę, bo o pracy będzie później. I naprawdę trzeba było kombinować. Ja walczyłem tutaj w Muay Thai za $100, które wiedziałem, że po prostu mi nie wystarczy na nic. No i ten kanał zmienił całe moje życie. No i tak tu jestem już od 6 lat. Kolejna sprawa, czyli wiza. Okej, więc żeby zostać legalnie w Tajlandii, oczywiście trzeba mieć wizę. Wizę pracowniczą, która jest przydzielana, no w trakcie kiedy pracujecie, to oczywiście macie wizę pracowniczą. Oprócz tego może to być wiza taka półroczna za 750 zł, ją się wyrabia w ambasadzie. Online. Online. No online, tak, ale w ambasadzie polskiej w Tajlandii. Ambasadzie tajskiej w Polsce. W Polsce, dokładnie, sorry. Wiza taka turystyczna, która jest na 2 miesiące i można ją przedłużyć jeszcze 1 miesiąc będąc tutaj. No albo taka najkrótsza, po prostu tutaj on arrival, jak przylatujecie do Tajlandii, ona jest na 30 dni i można ją jeszcze o 30 dni przedłużyć też tutaj w biurze imigracyjnym. Natomiast jeśli chcecie mieszkać tutaj na stałe, no to wiadomo, że w grę wchodzi tylko ta wiza. Nie nagrali od dołu, będę taka... Nie, to 0,5. Natomiast jeśli chodzi o wizę pracowniczą, to powiem Wam, jak to było w moim przypadku, jak to jest w przypadku nauczyciela języka angielskiego, bo w ogóle zacznijmy od tego, tak mam już opowiadać o pracy. Tak. Opowiedz, jak pracowałaś tutaj, właśnie jak znalazłaś pracę i wszystko tak, po kolei, jakby ktoś chciał podjąć taką pracę tak, właśnie. Ja generalnie nie mam żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, ale to jest bardzo popularne tutaj w Azji, że śmiało można przyjechać i nauczyć języka angielskiego. Oczywiście są 3 wymagania. Pierwsze wymaganie to jest dobra znajomość języka angielskiego, to jest jakby jasne. Druga sprawa to są skończone studia, jakiekolwiek studia, to nie muszą być studia ani pedagogiczne, ani język angielski, ale jakieś studia muszą być skończone. I trzecia to jest międzynarodowy test TOEIC. Nie wiem, czy to się inaczej wymawia, TOEIC. Na ileś tam punktów zdany. Więc to są takie 3 rzeczy, które jakby są wymagane do podjęcia pracy nauczyciela, a pracę nauczyciela można tutaj znaleźć od ręki. Naprawdę to jest praca, którą można znaleźć od ręki. Mi zajęło szukanie 1 dzień tak naprawdę i miałam, z bardzo wielu szkół się odezwali, że chcą mnie przyjąć, także to jest naprawdę spoko opcja. Bardzo polecam, jeżeli byście się zdecydowali, zrobić sobie jeszcze taki kurs nauczania, który się nazywa TEFL, bo w wielu takich lepszych szkołach prywatnych jest to wymagane, albo może po prostu lepiej na to patrzą, jeżeli coś takiego macie, więc bardzo polecam. No i tak, no i ja to są 3 opcje, są w zasadzie powiedzmy 2 opcje szukania pracy. Pierwsza opcja jest taka, że po prostu wydrukowanie CV, chodzenie od szkoły do szkoły i po prostu pytanie, czy nie mają wolnego miejsca, wakatu. Albo druga opcja to wysyłanie CV po prostu przez internet. I to też można zrobić na 2 sposoby. Jednym sposobem jest po prostu zgłoszenie się do agencji, która pomoże Wam znaleźć taką szkołę, ale która pobiera prowizję od Waszej wypłaty, ale pomaga Wam ogarnąć jakby szukanie tej pracy. Albo wysyłacie po prostu sami do szkół i wtedy nie jesteście zatrudnieni przez żadną agencję. Ja byłam zatrudniona przez agenta, ale miałam na tyle jakby dobrą ofertę, że tak czy siak mi się to opłacało i mój agent ogarniał za mnie częściowo sprawy wizowe, natomiast jest z tym trochę roboty, bo trzeba się ubiegać o work permit, o pozwolenie na pracę, ale jeżeli już wcześniej jakby znajdziecie sobie pracę, to szkoła albo Wasz agent pomaga Wam to zrobić, także tym się nie przejmujcie. Na pewno trzeba parę rzeczy zrobić, nie wiem, czy ja mam to tak jakoś bardziej rozwijać. Generalnie warto jest wziąć ze sobą zaświadczenie o niekaralności, albo jeszcze może powiem, że oczywiście możecie szukać tej pracy jeszcze będąc w Polsce i wyjeżdżać do Tajlandii na wizie pracowniczej, ale ja osobiście wolałabym takiej rzeczy nie robić, bo myślę, że dużo lepiej jest jednak zobaczyć tę szkołę na własne oczy, zanim się z nią zwiążecie kontraktem na rok, zanim jakby załatwią Wam wizę i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że lepiej jest samemu właśnie taką szkołę przetestować, zobaczyć, czy Wam to będzie odpowiadało, czy agent, z którym współpracujecie jest w porządku i tak dalej. Więc no, opcja jest taka, że możecie to zrobić wcześniej i wyjechać na wizie pracowniczej, a drugą opcją jest to, że możecie po prostu przyjechać, szukać tej pracy i później, żeby tą wizę dostać, trzeba wyjechać do jakiegoś kraju obok, typu na przykład, nie wiem, Kambodża i ubiegać się o tą wizę w ambasadzie tajskiej w innym kraju. Ale to nie jest żaden problem, jakby Kambodża czy nie wiem, czy Birma to jest niedaleko, czy Wietnam, także to nie jest jakiś duży problem.
I tak, zaświadczenie o niekaralności warto wziąć ze sobą i bardzo ważne, tłumaczenie waszego dyplomu z ukończenia studiów w języku angielskim. Tak, no bo trzeba To jest powiedzieć bardzo ważne. że bez skończonych studiów nikt nie przyjmie tutaj nikogo do pracy jako nauczyciel. Tak, jakby na czarno można znaleźć taką pracę, ale wtedy nie dostaniecie wizy pracowniczej, więc no, oczywiście można sobie popracować, nie wiem, miesiąc, dwa po prostu na czarno, żeby dorobić sobie do podróżowania. Wiem, że tak ludzie robili i jakby ja tego nie oceniam. Ja miałam pracę normalnie, bo chciałam mieć wizę, chciałam mieć work permit, bo bez tego też nie można założyć konta w banku tutaj. Nie wiem, czy chcesz o tym później opowiedzieć, to na razie nie będę tego tematu. Dobra, czekaj. Dobra, jak Ala już przeszła do tego konta w banku. Wiadomo, jak wyjeżdżacie tutaj na dłużej, warto mieć konto w banku, ze względu nawet na to, że wiecie, macie tam pieniądze, tutaj w wielu miejscach po prostu płaci się skanem, czyli po prostu wasza aplikacja skanuje QR kod i za wszystko sobie elegancko możecie płacić. To jest niesamowitym ułatwieniem po prostu, jak się tutaj żyje, ale kiedyś wystarczyło mieć tutaj jakieś takie zameldowanie. Ktoś gdzie mieszkacie, pisze, że jesteście tam zameldowani, mogliście otworzyć konto w banku. Teraz się to zmieniło. Nie będę mówił przez kogo, ale to się zmieniło. Teraz musicie mieć roczną wizę wbitą w waszym paszporcie. Albo musi być wiza studencka, albo to musi być wiza pracownicza. Bez tego konta w banku po prostu nie otworzycie. Słuchajcie, właśnie dobrze, że Piotrek teraz powiedział, bo zapomniałam kompletnie o wizie edukacyjnej, studenckiej, bo można też oczywiście mieć taką wizę i przyjechać i ogarniać ją tutaj po prostu w jakiejś szkole, także to kosztuje kilka tysięcy złotych w zależności od szkoły. Są takie szkoły, do których trzeba chodzić, są takie szkoły, do których nie trzeba chodzić. I to jest wiza na ile? Na 3 lata w sumie? 2 czy 3 lata? Nie, na rok. No nie, co no, roku ale czas większość. tak, ale maksymalnie no. na chyba 3 lata. Ale co roku trzeba ją, tak naprawdę to Od trzeba nowa. co 3 miesiące chodzić i podbijać pieczątki. Ale to tak samo jest z pracowniczą, Tak, więc no. jakby no. Także wiecie, to nie jest do końca aż takie proste, wiecie, to się tak wydaje, ale ogólnie biurokracja, załatwianie spraw w Tajlandii, wiadomo, to jest wszystko tego warte, ale załatwianie spraw w Tajlandii jest naprawdę bardzo takie żmudne i takie, jakby biurokracja jest bardzo tutaj rozbudowana i to są takie małe minusy mieszkania tutaj, bo naprawdę czasami mogą przyprawić o po prostu ból głowy wizyty tutaj w jakichś urzędach. Ja Wam tylko wspomnę jeszcze o cenach, tak w przybliżeniu po prostu Wam powiem. Za wizę studencką trzeba przyszykować sobie około 6 do 6,5 tysiąca złotych, mniej więcej, zależy gdzie załatwiacie. Ta wiza jest na rok. Za wizę pracowniczą już około 10 tysięcy złotych, czasem nawet 11, zależy gdzie pracujecie. Najwięcej słyszałem, że 12 ktoś zapłacił. Jest wiza, na której my jesteśmy teraz, czyli jest to wiza turystyczna, multiple turystyczna, której wjeżdżamy parę razy, możemy na nie wjeżdżać w ciągu pół roku, możemy na nie wjeżdżać ile razy chcemy, ale co 60 dni i tak byśmy musieli wyjechać, ją odnowić. Ta wiza kosztowała 750 zł. Jest wiza turystyczna na 60 dni, która kosztowała 150 zł. Jakoś 150-200, coś takiego przypuśćmy. 180. I ona jest tak jakby na 60 dni plus za 1900 batów, czyli za jakieś 220 zł możecie tu przedłużyć o kolejne 30 dni. Jest też takie coś jak wiza emerycka, no. dokładnie emerycka, ale wtedy trzeba mieć emeryturę. Ile ona kosztuje, to dokładnie nie wiem, ale ona jest już na bardzo długi okres. Plus dodatkowo jest taka wiza, ona się VIP, 10-letnia, ona kosztuje coś około 1 000 000 batów, czyli jakieś 110 tysięcy złotych. Macie ją wtedy na 10 lat. Ale ja jeszcze tylko jedną chcę rzecz dodać, że oczywiście jeżeli znajdziecie tutaj pracę, bo jest taka szansa, ale jest to oprócz bycia nauczycielem angielskiego, mówię o innych pracach niż nauczyciel angielskiego, jest to możliwe, tylko jest to dużo trudniejsze niż bardzo ciężkie. niż znalezienie takiej pracy jako nauczyciel i wtedy oczywiście wizę też zapewnia Wam pracodawca. Ja tylko powiem tyle, że znamy tylko parę osób, które tutaj pracę załatwiły. Jeśli ktoś myśli, że wyjedzie sobie, że pracował gdzieś wcześniej za granicą, wyjedzie do Tajlandii i dostanie pracę, nie, to tak nie wygląda. Tutaj bardzo ciężko jest dostać pracę. Można to załatwić, oczywiście nie mówię, że nie, ale jest to bardzo ciężkie. Ale dlatego, że na jednego obcokrajowca przypada iluś tam Tajów, nie? Przy zatrudnionym jednym obcokrajowcu muszą zatrudnić 4 Tajów. Wiecie, dużo osób też na przykład, którzy tutaj wyjeżdżają, to są po prostu internetowi nomadzi. Ludzie, którzy pracują online,
Moim zdaniem jest najlepiej właśnie, jeśli ktoś ma taką pracę, wyjechać sobie po prostu żyć tutaj, ale zarabiać przez internet. I dużo osób mówi, bo ja tak nie pracuję i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że teraz na internecie jest masa różnych kursów, IT i tak dalej. Można podjąć taką pracę, można gdzieś pracować, tylko trzeba po prostu chcieć i trzeba poszukać tego. Bo jak ktoś mówi, że na przykład, dobra, on nie skończył jakiejś szkoły informatycznej czy coś takiego i tak dalej, po kursach naprawdę można się nauczyć, tylko trzeba po prostu się wziąć w sobie, poszukać i podjąć taką pracę. Kolejna sprawa. Wiele osób, jak tutaj wyjeżdża, musi mieć gdzie mieszkać. Od razu Wam powiem tak, jeśli szukacie czegoś krótkoterminowego, no to wiadomo, Booking, Agoda, Airbnb, w takich miejscach się szuka na krótki okres lub do paru miesięcy. Jeśli chcecie zostać dłużej w Tajlandii, na przykład 6-12 miesięcy, wtedy najlepiej szukać w agencjach, które są normalnie agencjami nieruchomości. Takie agencje przeważnie ogłaszają się na Facebooku. Macie grupy takie jak Rent or Sell in Phuket lub in Thailand. Takie podstawowe grupy, na których każda agencja nieruchomości się ogłasza. Jeśli chcecie wynająć tak długoterminowo, to pamiętajcie, żeby najpierw być przekonanym, że długo tutaj zostaniecie, ponieważ przeważnie trzeba zapłacić kaucję za na przykład 2 miesiące do przodu albo 3 miesiące do przodu, zależy jak się dogadacie. Ceny mieszkań lub domów, wiadomo, na Phuket jest najdrożej. Nie ma co ukrywać. Phuket to jest najbardziej taka rozwinięta wyspa, najbardziej popularna wyspa, ale też wyspa, na której wszystko macie i wszystko znajdziecie. Na tych mniejszych wysepkach dużo taniej znajdziecie, w Bangkoku też dużo taniej znajdziecie. To już zależne wszystko jest od tego, gdzie chcecie mieszkać. Kolejną ważną rzeczą i ważnym aspektem jest to, wiele osób pyta na przykład o to, jak wygląda służba zdrowia, bo ktoś by sobie pomyślał, Tajlandia, taka wiecie, turystyczne miejsce i tak dalej, ktoś może powiedzieć, że nie za bardzo rozwinięte i tak dalej, to co jest oczywiście wielkim kłamstwem, bo Tajlandia jest bardzo rozwiniętym krajem. Mimo tego, że w wielu miejscach wygląda biednie, to uważam, że takiej stolicy jak Bangkok to nie ma nigdzie w Europie. Jest bardzo rozwiniętą stolicą i rozwiniętym krajem i chyba jest jednym z najbardziej rozwijających się krajów tutaj właśnie w tej części Azji. Służba zdrowia jest tu bardzo dobra. Jak pójdziecie do szpitala, pójdziecie do lekarza gdzieś, przypomnę taki Bangkok Hospital, który jest na Phuket, on wygląda jak 5-gwiazdkowy hotel. Macie tam bardzo dobrze zapewnioną opiekę. Przeważnie jak będziecie musieli zostać na noc, to macie swój prywatny pokój, pielęgniarki i tak dalej, ale wszystko jest bardzo drogie. Jeśli wyjeżdżacie tutaj, nigdy, ale to przenigdy nie zapomnijcie o ubezpieczeniu. Jeśli nie będziecie mieli ubezpieczenia, to po pierwsze, albo Was mogą nie przyjąć, albo będziecie narażeni na niesamowite koszty. Ostatnio kolega był tutaj w szpitalu, chyba jeden był po wypadku, kolega Pola, przez 5 dni miał różne zabiegi robione i tak dalej, miał taki dość poważny wypadek na skuterze, musiał zapłacić $500 000 batów. Oczywiście pokryła to ubezpieczenia, ale wyobraźcie sobie, jakby tego nie pokryła, to musiałby z własnej kieszeni wydać 55 000 złotych za leczenie. I to był tydzień czasu prawdopodobnie, z tego co pamiętam, jak mi opowiadał. Ja kiedyś parę lat temu byłem w szpitalu, 3 dni, bo akurat miałem problemy z kręgosłupem, zapłaciłem wtedy za 3 dni chyba 3 albo 4 tysiące. Mój brat miał dengę na przykład, to leżał też 3 dni, to zapłacił 6 000 złotych. Bardzo drogie jest tutaj leczenie, drogie są rzeczy, które Wam tam dadzą, leki i tak dalej, także zawsze trzeba mieć ubezpieczenie. I dodatkowo jeszcze taka ważna podpowiedź, jak coś się stanie, zanim pojedziecie do szpitala, pamiętajcie o tym, że zadzwonić do swojej ubezpieczalni i spytać, z którym szpitalem ma podpisaną umowę, bo nie każda ubezpieczalnia z każdym szpitalem na Phuket lub w Tajlandii ma podpisane, oni Was wtedy wyślą typowo do tego, gdzie załatwicie wszystko i sprawnie. Kolejną sprawą jest to, jak ktoś wyjeżdża tutaj z dzieckiem lub z dziećmi, bo niektórzy też się boją wyjechać, że wiecie, że dzieci potrzebują oczywiście chodzić do przedszkola, potrzebują chodzić do szkoły. Co z tym zrobić? Na Phuket macie bardzo dużo przedszkoli międzynarodowych, przedszkoli i szkół. Oczywiście też nie jest to tanie. Mój brat za miesiąc nauki w przedszkolu za jego córkę płaci około 2000 złotych. Nawet więcej. 20 000 batów, to jest 2400 miesięcznie. Są oczywiście też inne, są tańsze, są droższe, ale musicie się przygotować, że trochę to kosztuje. Ile kosztuje szkoła? Dokładnie Wam nie powiem, bo nie wiem, także nie chcę strzelać, no ale przedszkola ogólnie są drogie. Ktoś tutaj wyjeżdża, wiadomo, potrzebuje mieć skuter. Skutery praktycznie mają wszyscy, bo najłatwiej tutaj pojeździć. Zresztą w taką pogodę, jak jest taka pogoda, to pięknie się jeździ na skuterku, bo fajnie wieje. Skuter jest samochód. Można kupić po prostu bezproblemowo.
kupić skuter, ubezpieczyć go, no i jeździć. Z tym nie ma żadnego problemu. Ja ostatnio kupowałem samochód, zero problemów. Kupowałem skuter, zero problemów. Idziecie do miejsc, gdzie ubezpieczają, wszystko macie elegancko załatwione. Tylko właśnie to jest też no, dla ludzi, którzy chcą dłużej zostać w Tajlandii. Dobra, jeszcze taką ważną kwestią jest to, że jak ktoś by chciał się tutaj wyprowadzić, na ile musi się przygotować, że ile może wydawać tej Tajlandii. To jest takie pytanie, które ludzie zadawali mi bardzo dużo razy i to jest pytanie, na które się nie da odpowiedzieć. Wiecie, jak ktoś ma 5000, to wyda 5000, jak ktoś ma 50 do wydania, to może wydać 50 000. Tak naprawdę, jak chcecie szukać mieszkania, myślę, że za jakieś 1500 do 2000 i w górę, oczywiście to jest taka najniższa kwota, może znajdziecie jakąś kawalerkę. Jeśli chcecie dom, no to za dom już trzeba sobie liczyć około 5000 za wynajem i w górę. Ja, tylko to było też 2 lata temu, jak wynajmowałem tutaj dom, to płaciłem wtedy coś około 1000 euro mi wychodziło. No tak, ale wiesz, no to, wiem, no to było 2 lata temu. Myślę, że ten sam dom teraz byście musieli zapłacić 2 razy więcej. No może nie 2 razy więcej, ale jest pół. Tak, ja wtedy mi chodziło coś ponad 4000, teraz myślę, że ponad 6, około 6-7 by trzeba było za to zapłacić. Musicie wiedzieć, że naprawdę w ostatnim czasie ceny wzrosły tutaj bardzo. Dalej twierdzę, że można tu żyć tanio, bo jak się chce, jak się jest dłużej, no to już wiecie, gdzie można zjeść tanio, gdzie można, wiecie, tanio zakupy zrobić i tak dalej, ale jak ktoś tutaj przyjeżdża na samym początku, to będzie wydawał dużo więcej pieniędzy niż na przykład po paru miesiącach mieszkania już tutaj, ze względu na to, że w restauracjach, jak pójdziecie w miejsca popularne, jest bardzo drogo. Nie ma sobie, może nie bardzo drogo, ale jest drogo. Ceny są takie porównywalne do tych cen w Polsce, jakbyście mieszkali lub wyższe. A za to jak my pójdziemy do jakiejś tajskiej knajpki, to jesteśmy w stanie dalej zjeść za 6-7 zł. Też obiad, z tym też nie ma problemów. Dodatkowo, jak jesteście tutaj dłużej, to też jak robicie zakupy, to nie robicie w supermarketach, które są drogie, tylko po prostu jedziecie do takiego Big C. No taki lepszy to jest, jak on się nazywał, ten taki lepszy supermarket, co tam są drogie rzeczy, ale jest wszystko Villa Market. To jest sklep, w którym możecie kupić prawie wszystko, to co byście chcieli, potrzebowali do zrobienia jakichś sobie takich, nie wiem, polskich obiadków. Bo jak myślicie, że wyjedziecie tu i będziecie musieli cały czas jeść tajskie, to nieprawda. Możecie tu kupić normalne rzeczy, dzięki którym będziecie mogli jeść zbliżone rzeczy. Tak ale samo... polskie jest droższe, w sensie te takie europejskie rzeczy są droższe, sery są bardzo drogie. Ale tak samo restauracje na samym Phuket, wiadomo, na każdej wyspie jest inaczej, ale na samym Phuket znajdziecie restauracje z całego świata. Jeśli mam ochotę zjeść sobie barszcz, kotleta mielonego lub schabowego z ziemniakami, jadę do rosyjskiej restauracji, wszystko to mam, lub pierogi, lub cokolwiek innego. A już niedługo sam będziesz mi gotował. Już niedługo Gala będzie gotowała w naszym domu. Serię z tego odcinek, jak kupujemy dom, to już widzieliście oczywiście, ale cała seria, która będzie z remontu, ze sprzątania, z tego wszystkiego, jak to wyglądało i jak w ogóle można kupić dom na Phuket, to też zobaczycie już niedługo na kanale, także serdecznie Was zapraszam. Miały te odcinki pojawić się w lutym, niestety troszkę mi się coś tam przedłużyło, pojawią się w marcu, ale będzie cała fajna seria właśnie dla ludzi, którzy chcą tu zamieszkać, którzy chcą tutaj kupić dom i po prostu damy Wam dużo podpowiedzi, jak to zrobić najlepiej i czy najtaniej? Nie wiem, bo szczerze mówiąc nie będziemy brać samych tych najtańszych firm, bo te najtańsze firmy najsłabiej robią i one mają czas na wszystko, a my chcemy jak najszybciej sobie wyremontować dom, żebyśmy po prostu mogli w nim jak najszybciej zamieszkać, bo za niedługo ruszamy znowu w podróż, to chcielibyśmy się jeszcze troszkę nim pocieszyć. Jak nas tu nie będzie, oczywiście pewnie go będziemy wynajmować, ale to też zobaczycie już, jak już nas nie będzie, po prostu będą oferty i tak dalej. Na plaży przed chwilą tak się nagadaliśmy o tym jedzonku, że stwierdzili, że musimy przyjechać. Ja barszczyk, pierogi. Ja miałam mieć placki ziemniaczane, ale coś poszło nie tak, ale co to jest w ogóle? Nie wiem. Nie ale to jest ziemniaków chyba, tak? Jest ziemniaków, ale nie wiem co to jest w ogóle, nie wiem. Ciekawe. No są tu takie restauracje właśnie, nazywają się Weranda i doprowadzi taki pan z Kazachstanu właśnie. Pyszne jedzenie mają. Jest ich już chyba 5 na Phuket. To by było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam na kolejny w czwartek, choć jeszcze jeden fajny temat, o którym Wam chcę powiedzieć. I później od weekendu, w sobotę lub w niedzielę, prawdopodobnie ruszy seria z Somalii. Lecę do Afryki za parę dni. Będzie Somalia, Somaliland i dodatkowo Djibouti. Później wracam z powrotem tutaj i kolejne kierunki w kolejnych miesiącach.
Także oglądajcie na bieżąco. Pamiętaj, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Podróże Wojownika, to bardzo warto zostawić suba. Po pierwsze, zwiększa to fajnie moje zasięgi, coraz lepsze wyniki są, coraz większe liczby, także to jest bardzo duży plus. I drugie, po prostu widzę, że podoba Ci się to, co robię. Chcesz wspierać mój kanał i to jest taka forma podziękowania dla mnie. Tak samo polecam to zostawiać komentarze i lajki, bo to też oczywiście zwiększa zasięgi, ponieważ dużo lepiej działa algorytm. Pozdrawiam, na razie. What you do to me is in confliction, a straight contradiction with my mind. Guilty pleasure has a bitter taste. In the end, my friend, are you sure you wanna fight?